spotykamy się z kombatantami, którzy przeżyli zesłanie syberyjskie. Pochodzili oni z różnych stron II Rzeczypospolitej, szczególnie z terenów dzisiejszej Litwy i Białorusi, a po wojnie wszystkich połączyło miasto Wrocław. Podzielą się oni z nami swoimi wspomnieniami z okresu wczesnego dzieciństwa. Projekt pod tytułem Kombatanckie wspominki przy kawie możemy realizować dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź. Kombatanci opowiedzą swoje historie rodzinne, skoncentrowane szczególnie na wczesnym dzieciństwie. Niektórzy opowiedzą o czasach przedwojennych i pierwszych dniach wojny. Następnie poznamy historię, jak wyglądała wywózka, jak wyciągano ich z domów, jak wyglądała droga, jak sobie radzono podczas kilkutygodniowej podróży. Później poznamy historię rodzin już na zesłaniu, na Syberii. Nasi rozmówcy to Sybiracy, czyli osoby, które były zesłane na Syberię i do Kazachstanu. Wszyscy są członkami Związku Sybiraków, oddział Wrocław koło Fabryczna. Mój tatuś był w I wojnie światowej, brał udział. I ponieważ był aż do Białorusi, tam to wojsko doszło, jak w czasie I wojny światowej, i mamusia była moja Białorusinka. I tatusia kolega był w szpitalu i odwiedzał tatuś kolegę i poznał tam mamę. I oczywiście bardzo się zakochał. No i właśnie nie wiem, jak w tym czasie załatwiali, że do Wolkowyska przyjechali. I w Wolkowysku był ślub. Więc nie wiem, czy będzie to ciekawe, a moja mama z takiej wsi, jak to na Białorusi, bieda i tak dalej. I właśnie był wojskowy ślub, bo tatuś wtedy był sierżantem w wojsku jeszcze I wojny światowej. No i ten ślub właśnie był bardzo uroczysty. Szable wojsko miało tak szable były i oni przychodzili. Orszak zrobili tak. Tak, i oni przychodzili po tym i mama, a to była zima. I mama była w takiej ślubnej sukni pięknej i tak dalej. No i później mamusia była po prostu z tego wszystkiego nieprzytomna, z radości. No i właśnie później był mróz i mamy chcieli, żeby mamusia czymś nie, no bo ślubna suknia i tak dalej. No i właśnie później przyjechali już tu na Wileńszczyznę, Ilia, miejscowość, i ja się dopiero urodziłam po 10 latach. Ale tatuś już jeszcze był w wojsku parę lat, a później był w policji, bo to było najłatwiej. I był przez jakiś czas policjantem. Później nie wiem, dlaczego tak się już zbliżała się właśnie chyba, no trudno mi w tej chwili tak dokładnie latami. No w każdym bądź razie bardzo często zmienialiśmy miejsce zamieszkania, bo później tatuś był już nie wiem dlaczego, drogomistrzem. I jak na przykład robili drogi, więc dowożono koń właśnie był zamówiony z gminy, no i tata przyjeżdżał do jednej miejscowości i od razu tam mieszkaliśmy, dostawaliśmy służbowe mieszkanie. No i tak to kilka razy tam były Żodziszki, miejscowość, Kościeniewicze. No i później już byliśmy w Chocińczyce. I jeżeli jeszcze coś mogę ciekawego powiedzieć, to bo jak do tej pory chyba to nie jest ciekawe, ale no przyszedł rok 39, to już rok przed tym to nikt nie pracował. No i to wybuch wojny i później 41, dopiero zakończenia, już jak wywozili na Sybir, od chyba 40 roku zaczęli wywozić Rosjanie, no to już było wtedy, my na zakończenie, to był 41 rok, czerwiec, to było 19, 20 w tym czasie wywożone. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, jak to wyglądała ta wywózka. Więc ja się budzę, patrzę u rodziców, w mieszkaniu światełko się pali. Oczywiście lampka naftowa, bo kiedyś nie było światła elektrycznego. No i
I ja wołam, bo światełko się pali w nocy, no dlaczego? No więc mamusia, ja mówię, żeby mamusia przyszła do mnie. Mamusia mówi, ja nie mogę. Ja wchodzę, mamusia z tatusiem siedzą, właśnie bardzo grzecznie, rączki na kolanach, a NKWD przeprowadzają rewizję. Oczywiście w książkach, bo nas nie sprawdzali co tam, po prostu w mieszkaniu, tylko co jest i tak dalej, tylko książki ich interesowały. No i później bierze jedną książkę i mówi tak, a eta kto? A tatuś mówi Piłsudski. A eta Piłsudski i rzucił tą książkę na podłogę. No i jeszcze tam inne książki sprawdzają i później mówi, aha, mamusia mówi, na pewno wy nas chcecie wywieźć na Sybir. A on mówi, nie, почему wy to, że ludzi chcecie żyć. To znaczy, że tylko chyba nie ludzi się wywozi na Sybir. No więc, no i jeszcze po chwili i później mówię, no zabierajcie się. To znaczy, proszę się szykować. I ja wtedy wstałam i zaczęłam taki sprzeciw, jeszcze jak dziecko, zaczęłam tupać nogami i krzyczeć bardzo. Rzuciłam się na podłogę i bardzo płakałam, no bo wiadomo, bo już przedtem ile ludzi wywozili, prawda, co ileś miesięcy. Wiedzieliście o tym, że Tak, wywozili, tak, tylko nigdy nie wiedzieliśmy kto, bo nie wiadomo było. No i taki drobiazg jeszcze później mamusia wiedziała, jak tam ktoś przychodził już nad ranem, a ponieważ sąsiad krawiec pożyczył od mamusi maszynę do szycia, bo była zepsuta i poprosiła, żeby ktoś dała klucze od tej maszyny, żeby tego. No ale on już nie przywiózł, no bo przy okazji skorzystał, że miał u siebie. No i wtedy właśnie przyjechała fura, a sąsiadów też już zabierano. Po drodze patrzymy, a ci nasi znajomi, z którymi byliśmy cały czas na Syberii, z dzieckiem rocznym wychodzą z mieszkania. Patrzymy, ojej, oni też wywożą ich. No i tak do dworca jechaliśmy, ale na przykład ten chłopiec, który został wojskowy pilnować nas, to był wspaniały człowiek. Ja mówię, w każdym narodzie są źli i dobrzy ludzie. To jest rzeczywiście, nie można powiedzieć, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli. I on wtedy, a słuchaj, a jeszcze to proszę zabrać, a jeszcze to proszę zabrać. I później, jak jechała ta fura, to on co chwilę, a baginka, do mnie, a baginka, a może siusiu, dosłownie, tak ten młody człowiek taki opiekuńczy był, no, żeby furę zatrzymać, żeby dziecko mogło zrobić siusiu. No i później przyjeżdżamy na stację kolejową, a tam już tyle ludzi i tak dalej. No i później przychodzi wojskowy i mówi tak, proszę mężowie przygotować ubranie, koc, prześcieradło, poduszkę, a mamusia mówi, a po co? No nie, on zaraz wróci. Mamusia mówi, no dobrze, jak zaraz wróci, to po co to jest potrzebne? No ale oczywiście zabrali wszystkich mężczyzn, wszystkich, młodych chłopców, mężczyzn, i tylko jechali mężczyźni starcy i bardzo młodzi chłopcy gdzieś, no niepełnoletni. Tak, tak. I to do tych wagonów. I jak do tych wagonów weszliśmy, to oczywiście to było, prycze tylko były tam i już nie wolno nam się było ruszyć, tylko małe okienka, jak to w towarowych tych wagonach. A ludzie niektórzy właśnie, na przykład tak, siostra 90-letnia pojechała do swojej 90-letniej w odwiedziny. Jak przyszli z NKWD aresztować tą siostrę, to zabrali i tą babcię też. No i później tamci mówią, no co babcia nie wraca do domu? Przychodzą, nie, no babcia pojechała już na dworze, na Sybir mają jechać. No więc później na tym peronie było tyle ludzi odprowadzających Polaków, którzy zostali i po prostu zaskoczenie było, co to się dzieje. To ja do dzisiaj, to był, jeżeli można tak porównać, ryk bydła. Taki płacz, bo wszyscy bardzo płakali, a ci nie mogli nawet się pożegnać, bo to tylko było jedno, tego a w wagonie chyba było 30 czy ileś osób, albo więcej. No to była tragedia. No i tak jechaliśmy. I jeszcze później tatuś, mężczyzn wszystkich trzymali dotąd, dokąd nie zaczęli bombardować Niemcy.
tą miejscowość i na więzienie rzucać. No więc wtedy NKWD wypędziło tych wszystkich więźniów, to były i kobiety, i pieszo, to już trudno mi powiedzieć, tam trochę jako małe dziecko słyszałam, że ileś kilometrów szli, ale NKWD-ści jak zobaczyli, że niemieckie samoloty zniżają się nisko, lecą, to wszyscy padali, Chowali się. a NKWD-ści czapki chowali pod pasy, żeby czasem Niemcy nie wiedzieli, że to właśnie oni nas, pędzą tych ludzi. No i oczywiście po iluś kilometrach, to właśnie tatuś opowiadał, że kobiety po prostu traciły siły, już nie miały iść. No to jak pod pachę brali te kobiety, no to wtedy NKWD-sta podchodził za włosy, czy tego rzucał do rowu i tak albo zabijał, albo kopał. Tak NKWD zachowało się. No, a myśmy jechali i przez tego nie wiedzieliśmy później, już nie wiedzieliśmy, gdzie ojciec jest, no bo później gdzieś tego też do więzienia i w Tobolsku. Ojciec siedział w więzieniu w Tobolsku. I to już było, gdy przywieźli nas aż tam na Syberię, później gdzieś za miastem, bo to było ob rzeka, i statkiem tam nas przez tą rzekę przewieźli, ale zawieźli nas aż gdzieś tam za miasto byliśmy, ale to było parę miesięcy. I później jak się, to już był do 40, jak się 42 rok się zbliżał, no więc wszystkich te dzieci, które wiek był szkolny, do miasta. Taki był rozkaz, że do miasta i żeby do szkoły, bo to już będzie wrzesień i tak dalej. No i mamusia później pracowała w tym kamieniu w fabryce suszenia ziemniaków. Teraz właśnie taka kolej losu jak mama, tam suszyli ziemniaki, ale oczywiście te wszystkie, przeważnie kobiety pracowały, bo już tam mężczyzn mało było, więc one gdzieś czy za pazuchę, czy gdzieś brały parę ziemniaczków, żeby to po prostu ukraść tak parę ziemniaków i były kontrolowane jak przez portiernie przychodziły. Więc jak były kontrolowane, no więc mężczyźni najczęściej tego mówią, no dobrze, nie ma nic, a były te ziemniaki. Ale mamusia pewnego razu zwróciła uwagę tej pani w kuchni, jak nalewała, bo dostawali zupę, bo długo pracowali, więc dostawali zupę. I ona zawsze z tym, troszeczkę zostawała, no wiadomo, dla siebie, dla swojej rodziny chciała. A mamusia mówi, dlaczego pani tak właśnie nie wlewa całej porcji? A no ona nic nie odpowiedziała. No i później po paru dniach mamusia idzie do tego, nie wiem, czy mamusia miała te ziemniaki, czy nie, ale za mamą szła ta siostra tej kucharki. I pozbierała ziemniaki w śniegu i powiedziała, ona wyrzuciła te ziemniaki, żeby nie mieć przy sobie, no więc ona pozbierała 6 ziemniaczków, no i później mamusia, i jest rozprawa sądowa. Mamusia dostała rok więzienia za te 6 ziemniaków, które w śniegu były niezmarznięte, to znaczy świeże, wyrzucone. A ja do domu dziecka. Obcy kraj i do domu dziecka, a mamusia do A jaka to miejscowość? Kamień. W tym Altajski kraj. Altajski. Ale jak ty byłaś w tej szkole, w tym mieście, gdzie te dzieci miały się uczyć, to mieszkałyście gdzieś w jakimś... Nie, tam właśnie w tym mieście był zwyczaj, że Polacy mieszkali, tylko jeden barak był dla Polaków, więc się nie zmieścili wszyscy, a byli po rodzinach z rosyjskimi, żeby się nie kontaktowali. Bo jeżeli byli w baraku, to tam zarasta i modlitwa jakaś, i śpiew był i tak dalej. A Rosjanom zależało na tym, żeby się nie kontaktować za bardzo. No więc po rodzinach, więc dość często, nie wiem dlaczego zmienialiśmy, ale później ostatnio jak mieszkaliśmy właśnie już gdzieś skąd nas wywożono, znaczy już do Polski wracaliśmy, to była to cud rodzina, po prostu wspaniała kobieta, ale ona już należała chyba do drugiego pokolenia
Rosjan, którzy za cara jeszcze byli zesłani na Sybir. Także oni po prostu wiedzieli, co to znaczy i na tym. Także to wspaniała kobieta była i nam tam się lepiej nawet żyło, no bo oni wszyscy pracowali w kołchozie, mieli swoją krówkę. To już był taki koniec. A to w tym miasteczku wyście tak, byli, tak, to już miasto było, no tam była i szkoła podstawowa i średnia była i był cerkiew, która była oczywiście później magazynem takim, no bo też po co ludzie się mają zbierać i tego nie wolno. W domu, najlepiej w domu siedzieć i tak jak w tej chwili, te telefony w ręku trzymać.